Zaledwie tydzień temu wróciliśmy z poprzedniej podróży, a jutro znów ruszamy w trasę. A taki jest plan. Autostopem do Berlina jutro, pojutrze autostopem do Greifswaldu, tu i tam mamy znajomych, a potem do Montfort, tam mieszkają moi rodzice, to jest koło Utrechtu. A tam będziemy pracować, zbierać jabłka, wiśnie, czereśnie i oczywiście będziemy też trochę zwiedzać Landię. Wyjechaliśmy z Krakowa komunikacją miejską na taki przystanek, który się nazywa Bronowice Cmentarz. I to jest taka droga, jadąc w tamtym kierunku dość łatwo powinniśmy dojechać do autostrady. Także większość ruchu samochodowego, która z tej części Krakowa jedzie gdzieś tam w kierunku Katowic, Wrocławia, to właśnie tędy. Tak też przeczytaliśmy na internecie, żeby próbować tutaj łapać. No i witajcie. Minęło, słuchajcie, 6,5 godziny, a my jesteśmy już w Berlinie, w dzielnicy Kreuzberg. Udało się super, bo najpierw nas jeden chłopak zabrał na bramki, jak się wjeżdża do Katowic. I stamtąd po 5 minutach złapaliśmy stopa dokładnie tutaj w to miejsce. Tam wysiedliśmy 10 metrów stąd. Zjedliśmy kanapki. Jest tak wcześnie, że w ogóle nie wiemy, co mamy robić. Spacerujemy po drodze do mojego znajomego, którego dzisiaj mamy nocować. To jest 4 km stąd, więc nie ma sensu podjeżdżać metrem. Po prostu się przespacerujemy i zobaczymy tą dzielnicę. Idziemy sobie przez park i okazuje się, że słuchajcie, w Berlinie również mają ogródki działkowe. Nie tylko jest to domena Polski. Moja pierwsza wizyta w Berlinie, nigdy wcześniej nie byłem. Bardzo ciekawy jestem tego miasta, bo wiele różnych rzeczy słyszałem, że jest po prostu ciekawe. No i udało się, ale będziemy krótko, więc to tylko taka pierwsza wizyta zapoznawcza, ale myślę, że nie ostatnia. Może jeszcze tutaj kiedyś przyjedziemy sobie po prostu na jakiś dłuższy okres czasu, żeby już tak się lepiej zaprzyjaźnić z miastem. Bardzo ciekawy budynek, ten z naszej lewej strony. W ogóle ciekawe miejsce. Zbliżamy się do placu Poczdamskiego. I fragmenty muru berlińskiego. Tutaj stał mur, który dzielił Niemcy na dwie części, ale od 90 roku te dwie części zostały zjednoczone. Ale Korea od II wojny światowej cały czas jest rozdzielona i zbudowali tutaj tą pawilon, tutaj to nazywają, który pokazuje na chęć życzenie ludzi koreańskich, żeby znów zostać zjednoczeni. Nie było jednego muru, tylko były dwa. Jeden znajdował się na samej granicy, a drugi w tak zwanej strefie śmierci odgraniczał te dwa miejsca, gdzie mogli przebywać jedynie strażnicy, żołnierze. Tym bardziej było to trudne do przekroczenia. W tej strefie stały różne budynki, które zostały zburzone, żeby ta strefa powstała. Między innymi ten kościół i dworzec kolejowy. No i dużo domów. Bardzo ciekawe miejsce. To za moimi plecami jest pomnik zamordowanym w II wojnie światowej Żydom. A jeszcze tu gdzieś są dwa pomniki, jeden zamordowanym gejom, a drugim zamordowanym Cyganom. Jesteśmy w bardzo turystycznym miejscu. Wszyscy robią tutaj zdjęcia. Brama Brandenburska. Dzionek dobiega końca, my już zmierzamy do domku, tam gdzie mamy nocleg załatwiony u kolegi.
ale jeszcze sobie po drodze wypijemy w parku piwko. Tutaj można normalnie, legalnie pić. Nikt z tego powodu nie daje żadnych mandatów, więc skorzystamy z okazji. Mamy już 27 lipca, kolejny dzień. Wyjechaliśmy sobie Berlina metrem do miejscowości Bernau. A stąd idziemy jeszcze kilometr czy dwa do wjazdu na autostradę. Tam będziemy łapać stopa do Greifswald. Mamy nadzieję, że ludzie będą znali tą nazwę. Nie jest tam daleko, około 200 km, więc mimo tego, że jest już 15, mam nadzieję, że dojedziemy, a jedziemy tam do mojego znajomego, który nas ma przenocować, coś tam pokazać, coś opowiedzieć, więc mam nadzieję, że będzie ciekawie. Przejechaliśmy jakieś 30, może troszkę więcej kilometrów i jesteśmy na takim parkingu ze stacją benzynową, no bo nie można sobie wejść po prostu na autostradę i tam łapać stopa, bo to jest zabronione, więc łapiemy na wyjeździe z tego parkingu, no. Ale nie jeździ za dużo. Nie ma za dużego ruchu, no ale zawsze ktoś przejeżdża raz na czas, więc jest jakaś szansa, że nas ktoś stąd weźmie, miejmy nadzieję przynajmniej. O, złapaliśmy drugiego stopa, ale pani nas, zresztą na naszą prośbę, bo tak sobie to sprawdziliśmy na mapie, wysadziła nas na takim parkingu, gdzie dosłownie nie było żadnych samochodów i nie było sensu tam stać, bo to byłaby strata czasu, dlatego troszkę nielegalnie przeszliśmy 1,5 kilometra poboczem autostrady za barierką i teraz idziemy 1,5 kilometra do kolejnego wjazdu na autostradę. I myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie, bo tam by nas nikt nie zabrał, bo tam w ogóle samochodów nie było. Myślę, że jakoś wybrniemy z tej sytuacji i po prostu A jeśli nie, to tutaj jest ambona, będziemy spać. ciepło jest, wręcz powiedziałbym, że gorąco. Dojechaliśmy do miejscowości Anklam, 20:23. No i tak się złożyło, że tutaj po nas podjedzie kolega, bo tam do Greifswaldu mielibyśmy jeszcze 25 km około stąd, może trochę więcej, 30. A kolega powiedział, że akurat gdzieś tu w okolicy jest, więc nas stąd zgarnie. No więc spoko, jakoś się udało. Czekamy teraz, aż tylko po nas podjedzie, jedziemy już do niego do domu. No i pewnie jutro rano dalej w drogę już do Dorendy, do Holandii. Odwiedzi dom pierwszy raz po 1,5 roku, zbłąkana owieczka. Tak? Tak. Witajcie, 24 lipca mamy, w ogóle wczesna pora, 6:40. Stoimy przy McDonaldzie, w tamtym kierunku 200 metrów jest autostrada. Podwiózł nas kolega, u którego spaliśmy dzisiaj, znaczy z wczoraj na dzisiaj. On szedł na 7 do pracy, bo jest tutaj lekarzem, więc skorzystaliśmy z okazji i nas po prostu podrzucił na taki pierwszy, większy parking, no i stąd już będziemy łapać. Mamy nadzieję dzisiaj dojechać do Holandii. Mamy tam do przejechania w tym momencie około 700 km, więc zaczynamy wcześniej. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, więc mam nadzieję, że to się nam dzisiaj fajnie jakoś szybciutko uda. No i przyjechaliśmy. Ostatni kawałek poszedł bardzo sprawnie, z kilkoma przyjazdami. W końcu wysiedliśmy w tej samej miejscowości, gdzie akurat moi rodzice też zjechali z autostrady, więc nas zgarnęli i Tak się razem udało. pojechaliśmy do domu. No ale można powiedzieć, że 700 km zrobiliśmy w 12 godzin. Także dotarliśmy do celu. 3 dni drogi, ale to takiej drogi, że odwiedziliśmy 2 znajomych, więc to nie był taki czysty przejazd Kraków-Montfort, tylko jeszcze z Berlinem i z Greifswaldem. Greifswaldem, tak. Także trzymajcie się.